Cieszymy się, że już po raz czwarty spotykamy się w Parku Zadole. Festiwal Miast Partnerskich Łączy Nas Chleb. W tym roku edycja oprócz tradycyjnego chleba jest poświęcona owocom i ziarnom. To są elementy, które również łączą się z chlebem. Łączy Nas Chleb to impreza, która ma jednoczyć wszystkie grupy społeczne, nie tylko mieszkające w naszym mieście, ale też integrujące się z miastem Katowice. Myślę tutaj też o miastach partnerskich. Powinniśmy zaczynać od tego, co nas łączy, a nie dzieli, i ta współpraca na kanwie właśnie chleba sprawdza się doskonale przy tej imprezie i chcemy to oczywiście dalej kultywować i rozszerzać. Cieszymy się, że po raz kolejny miasta partnerskie, Kolonia, Ostrawa, Opawa, Miszkolc i inne chcą przyjechać do Katowic, chcą się tutaj spotkać. Staramy się tutaj zachęcać Polaków, aby przyjeżdżali do Ostrawy, ponieważ z Katowic jest dosyć blisko. Tutaj takie wydarzenia, takie festiwale na pewno zbliżają Polaków z Czechami. W letošním roce slavíme 100 Opava. Opawa obchodzi w tym roku 800-lecie i chcieliśmy zaprezentować odwiedzającym program Nasze zabytki. Chcieliśmy ich zachęcić do odwiedzenia Opawy i całego regionu. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że współpracujemy z Katowicami i chcemy dzięki takim imprezom właśnie przyciągnąć ludzi do naszego regionu, do Opawy. Stavit tu naši turistickou oblast takhle z očí do očí. Nagyon szeretünk ilyen rendezvényekre. Bardzo chętnie pojawiamy się na tego typu imprezach, ponieważ jest to bardzo dobra możliwość, żeby pokazać nasz region wszystkim gościom i wzbudzić zainteresowanie. Látogassanak a vendégek. Staramy się to miasto Katowice wraz z regionem śląskim rozpropagować po to, żeby te kontakty właśnie między miastami partnerskimi jakoś się utrwaliły i żeby się zawiązały jakieś znajomości, przyjaźnie, no i przede wszystkim współpraca. Przez wiele lat prowadziliśmy analogiczną rzecz w Saint-Étienne, gdzie mieszkam i gdzie funkcjonuję. I to było bardzo użyteczne, dlatego że często ludzie nie mają pojęcia o miastach bliźniaczych tak zwanych. Bardzo wiele rzeczy łączy Katowice i Saint-Étienne w sensie przeszłości ekonomiczno-zawodowej i socjalnej, bo to są dwie aglomeracje górnicze, były górnicze i miasto Saint-Étienne przeszło bardzo szybko, musiało przejść ewolucję socjalną właśnie, społeczną. I powiedzmy, doświadczenia Saint-Étienne bardzo długo służyły za przykład Katowicom. Nasze towarzystwo, nasz klub działa w Katowicach ponad 30 lat, a było wiele osób, które po raz pierwszy się z nami tutaj spotkało. Dlatego ma to znaczenie integracyjne, także promocyjne, poznawanie innych kultur, innych wyznań, innych ludzi po prostu. Od ponad 14 000 lat, mimo rozwoju technologii i tak dalej, chleb jest tematem, który pozwala ludziom się spotkać, zachęca do rozmowy, do otwartości. Są przedstawiciele różnych religii, różnych światopoglądów. To wszystko dzięki chlebowi pozwala na spotkanie. No, chleb to jest podstawowe pożywienie wszystkich ludzi, biednych i bogatych i na całym świecie. Chleb jest też symboliczny. Dzielenie chlebem też jest symboliczne. I chleb dzielimy ze sobą, chleb bliży nas i ja mówię praktycznie nawet osobiście, jak mamy chleb, mamy coś jeść, obok siebie siedzimy, dzielimy ze sobą, rozmowa łatwiejsza, nie jest sztuczne, nie jest polityczne, tylko jest naprawdę naturalne ludzkości. Dzisiaj mówimy generalnie o zielonych dachach, czyli o takich przestrzeniach, które znajdują się zawsze na albo budynkach, albo na przykład na dachach parkingów podziemnych, które mają bardzo duże znaczenie, szczególnie na terenach miejskich, ze względu na to, że jeżeli zabudowujemy przestrzenie i zabieramy obszary biologicznie czynne, to powinniśmy myśleć o tym, żeby nieco zrekompensować tą naszą działalność. Znaczy ja myślę, że tak jak chleb jest powszedni, tak kwestie zmian, jakie zachodzą na naszych oczach, też już zaczynają być powszednie, czyli każdego dnia, tak? Słyszymy o tym, że
mamy do czynienia z jakimiś zagrożeniami, które mogą się pojawić albo już się pojawiły i powinniśmy im przeciwdziałać albo je przynajmniej minimalizować. A poza tym na dachach możemy posadzić rośliny, które będą również użytkowe. Rozmawiamy o czekoladzie rzemieślniczej, czyli od ziarenka do tabliczki, o tym, co nam daje czekolada i właściwie nie tylko o tym, co jest dobrego w jej smaku, ale w samym ziarnie kakao. Produkujemy wysokiej jakości czekoladę z aromatycznych odmian kakaowca. Ziarna kakaowca są zaliczane do tak zwanych superfoodów, zawierają dużo dodatków prozdrowotnych. Czekolada na rynku słodyczy jest najzdrowszym jakby typem słodyczy, dlatego że właśnie zawiera ziarna kakaowca. To, czym łączy się chleb i czekolada, jest ziarno. Oba te produkty powstają z ziarna i to jest ta wspólna rzecz, która łączy te dwa produkty. Skoro łączy nas chleb, to my dzisiaj też łączymy ekspertów branżowych, piekarzy i rozmawiamy o tym chlebie, o tych ziarnach, z których robi się ten chleb. Pokazujemy, na czym polega praca piekarza. To jest praca po nocach, to jest praca artysty, to jest praca rzemieślnika. To jest praca bardzo wymagająca, dużej, ogromnej wiedzy. Chcemy docenić tą pracę i chcemy docenić sam chleb. W naszej kulturze nikt sobie chyba, nie tylko w naszej, ale chyba nikt sobie nie wyobraża życia bez chleba. To jest jedzenie, które było zawsze podstawą. Można zrezygnować z wszystkiego, ale no, chleb się człowiek modli, to chyba wystarczy. To jest największa rękojmia, no, bez chleba trochę trudno jest. Nawet najlepsze frykasy się znudzą, chleb jemy codziennie przez całe życie, nigdy się nam nie znudzi. Zaprezentujemy program Mazowian Mantra z mojej autorskiej płyty. Jest to projekt łączący muzykę hinduską z muzyką polską, mazowiecką. Łączymy to wszystko jazzową improwizacją i wpływami też folkowymi, world music, etno. Myślę, że dobrze się wpasowaliśmy. Ta mazowiecka nuta też pasuje do chleba codziennego i tutaj właśnie łączy nas chleb. Chleb to codzienne pożywienie każdego z nas w tej chwili, mam nadzieję, chociaż na pewno nie wszędzie wszyscy najadają się tym chlebem do syta. Ja osobiście jestem uzależniona od chleba, więc staram się jeść oszczędnie chleb, ponieważ od chleba przybywa kilogramów, ale lubię chleb. Myślę sobie, że nie ja jedna lubię chleb, że wiele osób lubi chleb, osobiście lubię najbardziej ten na zakwasie. Serdecznie pozdrawiam wszystkich mieszkańców Katowic, a także okolic Katowic, bo nas jest tutaj wokół dużo. Krystyna Prońko.